Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś rozmowa z cyklu Kim Pan jest? A kto jest moim gościem? Zobaczycie Państwo za chwilę. Najpierw serdeczne pozdrowienia dla wszystkich patronów. To dzięki Wam ten program jest niezależny i takim na pewno pozostanie. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, bardzo serdecznie zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Pozdrawiam też wszystkich mecenasów. Jeśli Państwa firma chciałaby zostać mecenasem Układu Otwartego, zapraszam do kontaktu. A teraz zaczynamy rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Ecovoltis. Firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Marek Magierowski. I nie wiem, jak mam Cię przedstawić. Kim Pan jest, panie? Dziękuję za zaproszenie. Kim Pan jest, panie Marku? Jest taki angielski rzeczownik, którego brakuje niestety w języku polskim. Has been. I'm a has been. Jestem byłym. Tak. Byłem ambasadorem tu i tam, byłem rzecznikiem prezydenta, byłem wiceministrem spraw zagranicznych, byłem publicystą. Dziennikarzem. Tak, dziennikarzem. Bo zaczynałeś w Gazecie Wyborczej. Nie, przez długi czas pracowaliśmy razem. Tak, ale nie w Gazecie Wyborczej, bo w Gazecie zaczynałeś, tak? Nie, zaczynałem w Gazecie Poznańskiej, nieistniejącej już dzisiaj niestety, lokalnej. Potem pracowałem w poznańskim oddziale Gazety Wyborczej, przeniosłem się potem do Warszawy. Newsweek, Forum, Dziennik, kilka jeszcze innych tytułów. Sporo było tych redakcji. Najdłużej w Rzeczpospolitej oczywiście, tak. gdzie właśnie tam, się gdzie spotkaliśmy. Poznaliśmy. Znaczy poznaliśmy się chyba wcześniej, ale pracowaliśmy razem w Rzeczpospolitej. Pogadajmy najpierw o mediach, no bo to kawał twojego życia. Jak to było na początku? Jak było w Wyborczej, kiedy pracowałeś? Opowiem najpierw, jak było w Gazecie Poznańskiej, dlatego, że to było najciekawsze moje doświadczenie. Nie tylko dlatego, że wtedy właśnie zaczynałem karierę dziennikarską, ale w przeciwieństwie do wielu dziennikarzy dzisiaj, młodych adeptów tego skądinąd bardzo zacnego zawodu, przeszedłem całą ścieżkę od człowieka, reportera, który biegał z notatnikiem wtedy jeszcze i długopisem po ulicach Poznania i spisywał, gdzie są największe dziury w chodnikach i gdzie tworzą się największe korki, gdzie się zaczynają, gdzie kończą roboty drogowe. A skończywszy rzeczywiście na jakichś komentarzach bardzo, że tak powiem, niemądrych czasami, nieprofesjonalnych, dotyczących polskiej polityki. Ja wtedy polskiej polityki się uczyłem. Pamiętam, że pierwsza konferencja prasowa, na którą poszedłem, zresztą z moim kolegą, przyjacielem, który był niewiele starszy ode mnie wtedy, ale wprowadzał mnie do tej profesji, to była konferencja prasowa ówczesnego marszałka Sejmu, nieżyjącego już Józefa Oleksego. Więc proszę sobie wyobrazić, dla nieco starszych naszych słuchaczy i telewidzów, proszę sobie wyobrazić, jak dawno temu musiało to się dziać. Ja mam jeszcze dawniejsze wspomnienia. Ja zaczynałem od chodzenia za Lechem Wałęsą, kiedy został prezydentem. I to powiem ci anegdotkę jedną. Nie wiem, przypomniało mi się właśnie to, że wystąpienia Wałęsy, Lecha prezydenta, były takie, że potem zbierała się grupka reporterów, później chyba wszystkich najbardziej znanych dziennikarzy i ustalaliśmy, co Wałęsa powiedział. Tak naprawdę tak naprawdę powiedział, żebyśmy mieli te same cytaty, ponieważ jakbyśmy 1:1 dali, to z tego nic nie wychodziło, więc ustalaliśmy sens. W bardzo pluralistycznym gronie. I co było dla ciebie najważniejsze wtedy? Co ci zostało z tamtego czasu najbardziej? W tej konkretnej profesji na tym etapie życia myślę, że pokora. Celowo wspomniałem o tym właśnie, czym się zajmowałem najpierw jako dziennikarz. A co, dziennikarze mają w sobie pokorę? Moim zdaniem to jest ostatnia cecha, powinni mieć. Powinni mieć. Powinni mieć. Dzisiaj oczywiście to się zmienia. Ja powiem wprost, jeżeli rozmawiamy szczerze, jestem mocno rozczarowany tym, co się wydarzyło i wciąż dzieje w dziennikarstwie nie tylko polskim. Zresztą to był jeden z powodów, dla których odszedłem z dziennikarstwa w roku 2015, kiedy zacząłem pracować w Kancelarii Prezydenta, przechodząc na drugą stronę mocy, bo już wtedy miałem takie przeczucie i wiedziałem, w którą stronę dziennikarstwo zmierza. Mianowicie w stronę dziennikarstwa plemiennego, partyjnego, mocno zideologizowanego. Chciałem tego uniknąć. Uznałem, że jeżeli miałbym być politykiem w przebraniu dziennikarza, to wolę być politykiem w stroju polityka, który zajmuje się polityką z otwartą przyłbicą. I niestety, oczywiście nie oczekuj ode mnie, że będę wymieniał tutaj
litanie nazwisk różnych dziennikarzy, czasami także takich, z którymi się przyjaźniłem, czy nadal się przyjaźnię, których znam od wielu lat, którzy właśnie dzisiaj są bardziej politykami niż dziennikarzami. Niezależnie od tego, To czy byś zajmują musiał, się... jakbym cię poprosił o to, żebyś wymienił te nazwiska, to byśmy musieli bardzo długo gadać. Pewnie tak, niestety. No ale taka jest rzeczywistość, z którą musimy sobie poradzić. Ja się na tę rzeczywistość nie obrażam, bo też mam takie poczucie, że po prostu świat wokół nas się zmienił i takie są oczekiwania, takie są potrzeby też odbiorców, którzy chcą właśnie żyć w tych swoich bańkach, chcą, żeby ta temperatura debaty publicznej była notorycznie podgrzewana, a po to, żeby ją podgrzewać, to trzeba właśnie trochę nowego modelu dziennikarstwa. Mówię to z goryczą, z ubolewaniem, no ale tak niestety jest. Mam te same doświadczenia, jak wiesz, też odszedłem z dziennikarstwa, potem wróciłem do robienia tego programu. Nie wiem, czy to jest... Nie czuję się dziennikarzem. A potem zostałeś rzecznikiem. I Tak. o to chciałem zapytać. Jakie to jest doświadczenie być rzecznikiem? To jeszcze prezydenta od razu. Doświadczenie jeszcze trudniejsze. Ja pamiętam swoje pierwsze konferencje prasowe, kiedy stawałem naprzeciwko ludzi, których doskonale znałem i z którymi, powtórzę raz jeszcze, niekiedy się wręcz przyjaźniłem. No i widziałem oczywiście ten złośliwy uśmiech na ich twarzy. Oni doskonale znali moje triki, ja znałem ich triki i wiedzieliśmy, że ta rozmowa w sensie ogólnym nie jest do końca szczera. Bo i ja, i oni musieliśmy jakoś tam lawirować. Natomiast niewątpliwie w relacjach z dziennikarzami pomogło mi to, że sam kiedyś byłem dziennikarzem. I nie uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie i jedyne możliwe, żeby tylko i wyłącznie dziennikarze czy publicyści zostawali rzecznikami prasowymi. Czy to głowy państwa, czy premiera, czy poszczególnych ministrów. Ale jeżeli człowiek sobie uświadomi, jak ważne są relacje interpersonalne między rzecznikiem a dziennikarzami, to fakt, że z tymi ludźmi bardzo dobrze się znałem i kiedyś wykonywałem ten sam zawód, bardzo w tej nowej roli, w tej nowej odsłonie pomaga. Ale wchodziłeś w kompletnie inną rolę. Tak, to było oczywiście. trudne dla ciebie? Bardzo. Tym bardziej, że wcześniej, zanim zacząłem pracować jako rzecznik prezydenta Dudy, byłem no już nie tylko reporterem i dziennikarzem, ale komentatorem. Zajmowałem się w pewnym czasie już niemal wyłącznie publicystyką z prawdziwego zdarzenia i komentowaniem bieżących spraw, głównie międzynarodowych, ale nie tylko. Wtedy w Rzeczpospolitej, potem Uważam, że, a następnie w Do Rzeczy. I to była moja główna rola. Więc przy takim temperamencie publicystycznym nagle musiałem ważyć słowa i trochę przytępić sobie język. Nie zawsze to się udawało, niestety, szczególnie w telewizyjnych programach publicystycznych. Emocjonalnie, intelektualnie to było bardzo duże wyzwanie. No i musiałeś się schować jako ty. Znaczy wychodziłeś, byłeś twarzą, no ale to nie mówiłeś jako... Tak. Nie mówiłeś o poglądach Magierowskiego, tylko mówiłeś o poglądach Dudy. Tak, taka była moja rola. Aczkolwiek od razu zaznaczę, nie z pretensjami, ale mówiąc trochę bardziej ogólnie, bo sprawa dotyczy nie tylko mnie jako rzecznika, najtrudniejszym zadaniem każdego rzecznika jest dostęp do swojego pryncypała. I powtórzę, nie wyrażam tutaj moich pretensji ani do prezydenta, ani do jego najbliższych współpracowników w tamtym czasie, bo każda tego typu instytucja rządzi się pewnymi regułami, pewnymi prawami i często zdarza się tak, że rzecznik ma po prostu nieco bardziej utrudniony dostęp. Inaczej, konkurencja o dostęp do ucha prezydenta, czy do ust prezydenta w tym przypadku jest bardzo ostra. A szczególnie właśnie w pałacu, w którym urzęduje głowa państwa. Więc kiedy wspominasz o tym, że ja musiałem mówić głosem prezydenta, czasami nie było to łatwe, ponieważ nie do końca wiedziałem, nie zawsze oczywiście, raczej rzadziej niż częściej, ale nie zawsze wiedziałem tak naprawdę, co prezydent o tym czy o tamtym myśli, więc... No jak często się rozmijałeś z myślami? Chyba niezbyt często. Musiałbyś spytać samego prezydenta. Ale chyba niezbyt często, na szczęście. Problem w ogóle w polityce... Jak to jest, bo ludzie tego nie wiedzą. Ja też tego nie wiem, bo nie byłem rzecznikiem. Chociaż w PR-ze byłem, miałem też taki
doświadczenie, ale to zupełnie jednak zupełnie coś innego. To ustalali to przed konferencją, przed twoim wystąpieniem, gdzieś idziesz, to się ustala dokładnie, co powiesz na temat taki. Jak wyglądają kulisy takiej pracy? To działa zazwyczaj w dwie strony. To znaczy z jednej strony oczywiście rzecznik może usiąść z prezydentem, premierem czy ministrem i przedstawić mu listę rzeczy, które tenże urzędnik państwowy wyższego czy niższego szczebla powinien powiedzieć podczas konferencji prasowej czy w trakcie wywiadu. Albo działa to właśnie w drugą stronę, kiedy prezydent mówi ci: Marek, musisz powiedzieć to i to, bo ja tak właśnie o tym i o tym myślę. I najczęściej takie rozmowy odbywaliśmy. Czasami, jak się domyślasz, dochodziło do sytuacji, w których trzeba było podjąć pewne decyzje i wymyślić jakieś frazy, jakieś sformułowania, jakiś komentarz w ciągu minuty tak naprawdę. Mhm. Pamiętam do dziś, że kiedy odbyło się referendum w Wielkiej Brytanii na temat wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej i jak pamiętamy wyniki, większość z nas zaskoczyły, kiedy Brytyjczycy podjęli decyzję właśnie o tym, że opuszczają Unię. Prezydent był wtedy w Krakowie, ja zorganizowałem ad hoc konferencję prasową, kontaktuję się z nim oczywiście wcześniej. Zorganizowaliśmy konferencję prasową dla pana prezydenta, żeby opowiedział o tym, co myśli na temat wyjścia Brytyjczyków z Unii Europejskiej. Znów musieliśmy bardzo szybko jakoś, już nie pamiętam, czy ja napisałem mu tezy, czy powstały one jakoś tam wspólnie w naszych głowach. W każdym razie trzeba było reagować improwizując trochę tak naprawdę. Czasami się zdarzały takie sytuacje, nie za często, ale owszem. A jak to jest, kiedy się nie zgadzasz, kiedy musisz mówić rzeczy, z którymi się wewnętrznie nie zgadzasz? Czy musiało się Od początku zdarzyć, tego tak? programu mówię rzeczy, których się nie tak. To potem na końcu zapytasz, jak to było. Ale poważnie, pytam, byłeś rzecznikiem polityka, tak? Polityk Tak. ma swoje poglądy. Teraz cię nie pytam, w których punktach się zgadzałeś, czy nie, bo to jest, jak w ogóle, jak to jest, kiedy dochodzi do takiej sytuacji? Kiedy musisz mówić coś, i myślisz, kurde, on nie ma racji, albo ja myślę zupełnie inaczej. Najbardziej nieprzyjemnym uczuciem w polityce jest sytuacja, w której musisz bronić poglądów, komentarzy wygłoszonych przez swojego kolegę partyjnego, z którymi się właśnie nie zgadzasz. Nawet nie chodzi o to, że nie zgadzasz się z poglądami, nie wiem, prezydenta, premiera, ministra, którego rzecznikiem jesteś akurat, ale kolegi partyjnego, bo w przypadku urzędników wyższego szczebla można oczekiwać raczej pewnego umiaru w komentowaniu rzeczywistości, w komentarzach, w wypowiedziach, a koledzy partyjni, posłowie zwykli, szeregowi, czy ludzie nawet na poziomie wiceministrów oczywiście pozwalają sobie na trochę więcej, ale to trochę więcej potem jest wykorzystywane przez media nieustająco i bez litości, po to właśnie, żeby na przykład uderzyć w tę czy inną partię, cytując taki nieszczęśliwy i niezbyt mądry czasami komentarz tego czy innego polityka, niższego szczebla właśnie. No i wtedy się pytają rzecznika prezydenta, a co o tym sądzi prezydent? A co o tym sądzi panie rzeczniku na temat wypowiedzi posła Iksińskiego czy Y-owskiego o tym czy o tamtym? No i wtedy się zaczyna zabawa oczywiście, bo szczególnie biorąc pod uwagę mój charakter i moją naturę jednak człowieka trochę wycofanego i starającego się wyrażać w sposób umiarkowany i w ogóle mającego umiarkowane poglądy na większość nawet najbardziej drażliwych tematów w polskiej polityce, no to jest szalenie trudne zadanie i tu się zaczyna nawigacja rzeczywiście w nocy i bez kompasu. Ale jak to jest? Czy miałeś takie sytuacje, w których Ja się nie zgadzałem całkowicie z... Tak, że to po prostu masz wewnętrznie inny pogląd, tak? To nie jest niczym złym, ani dobrym. Po prostu, Tak, czy oczywiście. takie sytuacje były i wtedy co? Masz ten problem, że musisz mówić rzeczy, z którymi fundamentalnie się nie zgadzasz? Był to oczywiście problem psychiczny, mentalny, natomiast to jest problem, z którego ja zdawałem sobie sprawę. Ja się z tym pogodziłem. Bo wiedziałem, że polityka jest taką, a nie inną grą, brudną. I powiem to, o czym mówiłem chyba jeszcze publicznie nie, ale prywatnie czy półprywatnie tak. I wszystkim o tym opowiadałem znajomym, przyjaciołom, którzy mnie pytali właśnie, zadawali podobne pytania, moją rolę rzecznika. Ja jednak w mojej pracy rzecznika prezydenta nigdy nie skłamałem. Manipulowałem, kombinowałem, przekręcałem,
lawirowałem i nawigowałem w nocy bez kompasu, natomiast uznałem, że kłamstwo nigdy nie popłaca, szczególnie w tej profesji. Co być może było dla mnie pewnym balastem dodatkowym i obciążeniem, bo dużo łatwiej jest po prostu skłamać i żyć sobie potem z tym, jeżeli ktoś ma taką naturę właśnie, że może żyć z kłamstwem. Wydawało mi się od początku mojego funkcjonowania jako rzecznika prasowego, że no, ja bym takiego balastu nie wytrzymał. Ale nie odpowiedziałeś na to pytanie, jak to jest, kiedy musisz mówić coś, to nie znaczy, że musisz kłamać, tak? Bo po prostu musisz, ludzie cię pytają, Nie, co prezydent na ten niełatwo temat to sądzi, czy tam jaką a ty masz zupełnie inny pogląd w tej sprawie, no ale musisz mówić swoim szefem, a nie sobą. Tak, na tym właśnie polega różnica między kłamstwem a przedstawianiem opinii innej osoby, w tym wypadku prezydenta, prawda? Ja nie musiałem kłamać, żeby bronić polityki prezydenta, bo wszyscy sobie zdawali sprawę, ja i prezydent, i dziennikarze, którzy mnie słuchali, że taka jest moja rola. Więc jakby z tym nie miałem problemu w sensie takim stricte merytorycznym. Natomiast oczywiście psychicznie, no jasne, że nie czułem się z tym najlepiej. Ale to jest trochę tak jak, oczywiście biorąc poprawkę na skalę, jak się spotykamy w gronie, nie wiem, rodzinnym, przyjacielskim, przy stole, przy kolacji i rozmawiamy z kimś, kto ma inne poglądy niż my. No i, no nie wiem, moja żona, twoja żona, kuzyn czy wujek mają trochę bardziej radykalne poglądy niż my właśnie. No i zaczynają swoją, że tak powiem, peroratę na ten czy inny temat, no i masz ochotę kopnąć tego wujka czy żonę w kostkę, prawda? Żeby się jednak uspokoili. A sam nie włączasz się do tej dyskusji, albo właśnie trochę obniżasz ton swoich wypowiedzi, swoich komentarzy, czyli nie do końca wyrażasz swoje poglądy, ale właśnie po to, żeby nie zaostrzać sporu przy stole. I mówię tutaj o takim bardzo może kuriozalnym przykładzie, prawda? No, spotykamy się w rodzinnym gronie i nagle rozmawiamy o polityce i zwróć uwagę, że bardzo często właśnie sami jakby nie chcąc kłócić się choćby z członkami rodziny, też nie mówimy do końca tego, co myślimy, prawda? Napisałeś książkę. Tak. Powieść. Fikcja. Mhm. A ile tam jest rzeczy, które wyjąłeś z pałacu. Kilka razy w ostatnich Bo jak dniach... zaczynałem czytać, tak czytałem, polecam państwu, to miałem wrażenie, że widzę sceny, których ty byłeś świadkiem. Znaczy, domyślam się. Tak. Rzecz dzieje się, książka, rzeczywiście powieść zatytułowana 12 zdjęć prezydenta, ale wbrew tytułowi i wbrew domysłom nie ma tam kluczy personalnych, takich przynajmniej bezpośrednich i jaskrawych. Ale jakieś scenki, mam wrażenie, że... Tak, oczywiście. Znaczy, to jest książka mocno polityczna. Rzecz dzieje się na wyimaginowanej wyspie, gdzieś na Karaibach, która przechodzi transformację polityczną i to jest książka tak naprawdę o tym, jak różne grupy społeczne podczas tej transformacji się zachowują. Politycy, biznesmeni, dziennikarze właśnie, artyści i tak dalej. Więc są odniesienia, czy też klucze tematyczne bardziej niż personalne. Bo oczywiście można sobie porównać to, co się działo, co się dzieje na tej właśnie wyobrażonej wyspie z tym, co się działo u nas choćby na początku lat 90. Tam sytuacja odwrotna, bo wyspa przechodzi z dyktatury prawicowej do liberalnej demokracji. W każdym razie klucze tematyczne są tam sceny także i obrazy, które wywodzą się jakby z moich własnych doświadczeń, czy to jako rzecznika właśnie wiceministra, czy potem ambasadora. Akcenty, cechy i charaktery ludzkie są rozłożone, także tam nie można znaleźć jednego konkretnego przywódcy, ministra. Ale są jakieś kawałki rzeczy posklejane, które widziałeś. Jeżeli ktoś będzie chciał się takich rzeczy doszukiwać, to je zapewne znajdzie. Tak, są rzeczy, które widziałem i w Izraelu, i w Stanach Zjednoczonych, i w Polsce oczywiście. Są tam rzeczy, które na przykład są takie dosyć hermetyczne, związane na przykład z wizytami. Nam opisuje kilka wizyt prezydenckich, prezydenta tej wyspy, nie prezydenta Dudy oczywiście, w różnych krajach, gdzie wplatam różne szczegóły, które poznałem dzięki temu, że czasami w takich podróżach sam uczestniczyłem, a pewnie są one nieznane, czy będą zaskakujące dla czytelników, którzy o świat dyplomacji jakoś specjalnie się wcześniej nie otarli. Także potraktowałem to trochę
też jako taką próbę takiego szerszego namalowania właśnie obrazu tego, jak to wszystko od środka wygląda, ale nie w Polsce, nie w konkretnym kraju, tylko w ogóle, jak ten świat dyplomacji funkcjonuje. Ja oczywiście ekspertem nie jestem, bo byłem ambasadorem tylko przez 6 lat, co w przypadku dyplomatów nie jest specjalnie długim okresem, ale czegoś tam się nauczyłem, czegoś doświadczyłem i chciałem to też w tej książce pokazać. A zacząłeś ona powstała w twojej głowie, jak już skończyłeś? Czy W jak ogóle nie pisałeś sobie, to powstała. sobie wymyślałeś, Tak, te obrazki spisywałeś i mówisz, Ja a kiedyś to zacząłem- sobie wykorzystam. Ja zacząłem tę książkę pisać dokładnie ostatniego dnia mojego pobytu w Waszyngtonie. Aha. Jak, Ale miałeś jak wiesz, jakieś, te obrazki sobie gdzieś tam gromadziłeś i potem wykorzystałeś, skleiłeś, czy to... Nieformalnie, nie prowadziłem żadnego dziennika i nie spisywałem swoich wspomnień ani w Izraelu, ani w Stanach Zjednoczonych. I kiedy zacząłem pisać tę książkę, zupełnie nie wiedziałem, w którą stronę ten scenariusz się potoczy, więc ona układała mi się w głowie z dnia na dzień, tak naprawdę. Bardzo ciekawe doświadczenie. To jest moja druga książka, pierwsza oczywiście to był zbiór esejów wydany dokładnie 11 lat temu, jeśli dobrze pamiętam, dotyczący kryzysu w Europie Zachodniej i politycznego i gospodarczego. Książka, która nie ma się nijak do tego, co zostało wydane właśnie dziś. Bardzo ciekawe doświadczenie, zupełnie nowe dla mnie. A nie miałeś takiej pokusy, albo nie masz takiej pokusy, bo wszystko przed tobą, żeby opisać to, w czym uczestniczyłeś od środka? Za 20-30 lat być może. Ale teraz to byłoby ciekawe. Na pewno i lepiej by się sprzedało. Nie? Ale nie, dlatego że ja oczywiście jakoś tam sączę od czasu do czasu wiedzę na temat tego, jak funkcjonowała czy to Kancelaria Prezydenta, czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czy placówki, w których pracowałem. Natomiast uważam, że szczególnie w przypadku dyplomatów powinny nas obowiązywać pewne reguły i powinniśmy sobie zarysowywać czerwone linie, których przekraczać nie należy. I powiem tutaj łyżka dziegciu i mała szpilka konkretna. Mianowicie byłem, nie ukrywam, dość mocno zniesmaczony tym, co czynili, jak komentowali rzeczywistość niektórzy byli ambasadorzy polscy, którzy nawet założyli coś, co nazywa się, jeśli dobrze pamiętam, konferencją czy konfederacją ambasadorów. Przepraszam, jeśli... Konferencja ambasadorów, tak. Ja sam zresztą stałem się, w cudzysłowie, ofiarą jednego z takich listów. Uważam, że i tutaj zastrzegam i solennie obiecuję, że ja na pewno w tym stylu i w tym tonie polskiej rzeczywistości politycznej komentować nie będę. Uważam, że szczególnie byli dyplomaci, byli ambasadorzy powinni ważyć słowa. Co nie oznacza oczywiście, że nie będę sobie pozwalał na krytykę tego czy innego polityka, polskiej polityki zagranicznej, ministra spraw zagranicznych. Natomiast jako były dyplomata, jako były też rzecznik prezydenta, uważam, że powinienem też pamiętać o tym, że słowa naprawdę ważą. To ciężkie dla ciebie było, kiedy się dowiedziałeś, że zostaniesz odwołany? Teraz z tego stanowiska ostatniego? Nie, dlatego, że ja byłem do tego przygotowany psychicznie i doskonale wiedziałem, na czym ta gra polega. Mało tego, podczas mojej pierwszej rozmowy, nie chciałbym zdradzać zbyt wielu szczegółów tej właśnie rozmowy, ale ten jeden szczegół mogę zdradzić. Mianowicie podczas mojej pierwszej rozmowy z ministrem Sikorskim już po utworzeniu nowego rządu, bo dokładnie 28 grudnia zeszłego roku, po świętach. Umówiliśmy się na spotkanie w Warszawie, kurtuazyjne. Ja z ministrem Sikorskim nie znałem go wcześniej. Raz tylko się spotkaliśmy przy śniadaniu, pamiętam, i rozmawialiśmy w Waszyngtonie, kiedy ja byłem ambasadorem, na początku zresztą mojej misji, a on był szefem takiej komisji Europarlamentu zajmującej się relacjami transatlantyckimi i z tego tytułu jakby się spotkaliśmy i trochę porozmawialiśmy. Bardzo dobra była zresztą ta rozmowa, no ale to długi czas temu. 28 grudnia 2023 roku pan minister już jest ministrem i w pierwszym zdaniu powiedziałem mu: panie ministrze, ja rozumiem doskonale, że macie teraz mandat wyborczy do przeprowadzenia zmian także w polskiej dyplomacji, także na stanowiskach ambasadorskich. Ja ten mandat szanuję. I jestem gotów odejść w każdej chwili oczywiście
z tego stanowiska pod warunkiem, że pewne ustalenia zostaną dokonane między kancelarią prezydenta, czy samym prezydentem, a panie ministrze, czy panem premierem, bo takie są, a nie inne zapisy w Konstytucji, tak to określa polskie prawo, że odwołuje ambasadorów i powołuje nowych pan prezydent. Tak zaczęła się nasza rozmowa i potem wielokrotnie w korespondencji z MSZ-em zwracałem na to uwagę. Nawet w jednym z maili w lutym bodajże tego roku napisałem, że bardzo mi zależy na tym, żeby placówka w Waszyngtonie i moja rola, moje stanowisko nie było obiektem konfliktu politycznego. Ponieważ zależy mi na tym, żeby polsko-amerykańskie relacje, niezależnie od tego, kto zasiada, kto jest ambasadorem RP w Waszyngtonie, układały się jak najlepiej. Potem oczywiście wydarzyło się to, co się wydarzyło. Ja też podczas ostatniego spotkania pożegnalnego z moimi pracownikami, których bardzo serdecznie pozdrawiam i jeszcze raz chcę podkreślić i wyrazić mój ogromny szacunek i podziękowania za ich pracę w tym okresie. Podczas tego ostatniego spotkania powiedziałem im bardzo wyraźnie: panie i panowie, chciałbym, żebyście pracowali równie owocnie i z równym zaangażowaniem z moim następcą. Wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze, czy Bogdan Klich będzie tylko kierownikiem placówki, czy pełnomocnym ambasadorem, ale podkreśliłem bardzo wyraźnie i stanowczo, że mnie jako odchodzącemu ambasadorowi na tym bardzo zależy. Jeszcze dodam tylko, że rozmawiałem także z obecnym kierownikiem placówki, niestety nie ambasadorem, Maciejem Hunią w Tel Awiwie, któremu zaproponowałem rozmowę telefoniczną, zaoferowałem, że jestem gotów podzielić się moimi doświadczeniami z Izraela, z mojej pracy tam. Zresztą Maciej Hunia, dla niego też Bliski Wschód, czy sam Izrael nie jest terra incognita, bo jako były szef wywiadu też bywał tam wielokrotnie i zna region. I porozmawialiśmy przez 40-45 minut, bardzo owocna, dobra rozmowa, dlatego że ja uważam, że tak to powinno się odbywać. Że jednak Nie jest w jakieś kontrowersyjne. w przypadku dyplomacji powinniśmy pamiętać o tym, że mimo różnic ideologicznych, politycznych i nawet mimo tak wysokiej temperatury tego sporu, no to jednak ambasadorom odchodzącym i przychodzącym powinno zależeć na tym, żeby była jednak pewna kontynuacja. Nie masz wrażenia, wiedzy i opinii, bo znasz, jak funkcjonował MSZ i poprzednio, i obecnie. Ja nie chcę rozmawiać o partiach, bo mnie ta rozmowa w ogóle, mało mnie partie interesują, ale jak patrząc z zewnątrz i mając z różnych źródeł rozmaite informacje, mam takie wrażenie, że w ogóle polska dyplomacja to nie znaczy, że nie ma świetnych dyplomatów. O tobie dobrze mówią. Nie wiem, czy słyszałeś. Mieliśmy i mamy zapewne i będziemy mieć wielu świetnych dyplomatów, ale ta cała machina pracuje fatalnie. I właściwie nie została zbudowana, tak ona, nie wiem, najpierw trochę gniła, potem się niby coś tam zmieniało, ale że to nie jest machina, która wspiera polskie państwo. Z tego, co ja widzę, patrząc na polskie różne rządy, to jedno z najgorszych resortów. Nie wiem, ponieważ nie pracowałem w innych resortach. Oczywiście współpracowałem z innymi resortami, szczególnie jako ambasador, z najróżniejszymi ministrami, czy też wiceministrami. Rzeczywiście, ja też oczywiście nie mam najlepszego zdania, jeśli mówimy o takim bieżącym funkcjonowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Bardzo dużo rzeczy należałoby tam zmienić, aczkolwiek zgodzę się z tobą, że jak mówiąc językiem urzędniczym, zasób kadrowy jest naprawdę bardzo dobry. Tak? Są ludzie najczęściej doświadczeni, którzy bardziej polityczni, inni mniej. Natomiast to są zazwyczaj czy to dyplomaci, czy urzędnicy pracujący przy Szucha w Warszawie w tak zwanym gmachu. To są ludzie w większości, których doświadczenie jest znaczące, warte wykorzystania, czasami niewykorzystywane. Jak widzisz, staram się używać bardzo dyplomatycznego języka. Natomiast chodzi o... Łatwiej będzie nam mówić, jak sobie odłożymy, bo ja właśnie też... Ja też jestem w trudnej sytuacji, bo jestem mężem żony, która była ambasadorem, czy jest ambasadorem, ale nie ten, więc nie chcę mówić, nie chcę tego wykorzystywać do jakiejś oceny bieżących rzeczy, ale myślę, że to jest mniej istotne,
ale bardziej istotny jest cały mechanizm, nie? I który moim zdaniem działał, nie funkcjonował Moglibyśmy długo i za o tym- poprzednich, tak, za moglibyśmy poprzedniego rządu długo- i poprzednich i nie widać na razie, żeby cokolwiek się zmieniało. Moglibyśmy o tym długo rozmawiać, podając różne przykłady. Ja podam tylko jeden, żeby może nasi widzowie zrozumieli, o czym tak naprawdę rozmawiamy. Dyplomacja dzisiaj, współczesna i nowoczesna, polega też, czy w dużej mierze, kiedy się obserwuje to, czym zajmuje się dyplomacja niektórych państw zachodnich, na promowaniu gospodarki tego czy innego kraju, sukcesów ekonomicznych, promowaniu firm, biznesów konkretnych, rozwiązań technologicznych. Ja rozmawiałem ostatnio kilka dni temu z takim bardzo młodym polskim przedsiębiorcą, który założył firmę, to jest firma polsko-fińska, zajmuje się produkcją mikrosatelitów i opowiedział mi absolutnie fascynującą historię. Rafał Modrzewski, Tak, który ty masz większy mandat do tego, żeby Rafał wymienić Modrzewski, proszę Państwa, jego szef nazwisko. twórca firmy ISAI, który był zresztą kiedyś Tak. moim gościem, został obywatelem wolności, nagrody przyznawanej przez laureatem Nagrody Obywatel Wolności przyznawanej przez Człowiek Instytut bodajże Wolności. 32-letni, jeśli dobrze pamiętam. Tak, ma 32 lata, zbudował fantastyczną firmę. I opowiadał mi historię następującą. Nowy prezydent Finlandii, Aleksander Stubb, od niedawna zresztą, odwiedził ich firmę i powiedział im: panowie, zbriefujcie mnie, opowiedzcie mi o waszej firmie i o waszych rozwiązaniach technologicznych, bo chcę posiąść tę wiedzę, żeby potem tę wiedzę, w cudzysłowie, sprzedawać na moich spotkaniach z moimi odpowiednikami, głowami państw, prezydentami innych krajów, żeby was promować jako firmę fińską, czy fińsko-polską, czy polsko-fińską. Sam, że tak powiem, odwiedził tę firmę. I pomyślałem sobie, że owszem, jest w Polsce kilku polityków, którzy tak rozumieją współczesną, nowoczesną dyplomację, ale niestety niewielu. I jeśli mogę jeszcze jedną szpilkę wbić, ja uważam, że dzisiejsze kierownictwo Ministerstwa Spraw Zagranicznych chyba nie do końca rozumie wagę dyplomacji ekonomicznej i dyplomacji kulturalnej. Co widać i słychać po wypowiedziach, po komentarzach, po tym, na czym skupiają się czy to sam minister Radosław Sikorski, czy jego najbliżsi współpracownicy. Nie twierdzę, że za poprzedniego rządu było lepiej czy gorzej. My staraliśmy się, i celowo użyłem tutaj liczby mnogiej, bo rzeczywiście pracowaliśmy, działaliśmy jako drużyna, zespół i w Izraelu, i w Waszyngtonie. Staraliśmy jednak się duży nacisk kłaść i na dyplomację ekonomiczną, i na dyplomację kulturalną, bo ja uważam osobiście, być może się mylę, ale uważam, że polscy dyplomaci powinni rzeczywiście trochę przekierować swoje zainteresowanie i swoje starania i swoją energię na te obszary. Niestety w przypadku dyplomacji ekonomicznej właśnie myślę, że nie ma przede wszystkim świadomości wśród nie tylko najwyższych urzędników w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ale tych na niższych szczeblach, jak ważny jest to element współczesnej dyplomacji. Też tak uważam i myślę, że polskie państwo dzisiaj zwłaszcza, kiedy nie jest już państwem słabym, jakim było 20 czy 25 lat temu, czy 30, kiedy nie było specjalnie co promować i wtedy się, domyślam, dyplomaci przede wszystkim skupiali na polityce. Znaczy dalej się, zdaje się, skupiają z tego, co mówisz, tak? Ale dzisiaj możemy zagrać w wielu miejscach o wiele wyższe stawki. Tak. Nie robimy tego, bo nie ma takiego mentalu, nie ma takiego oczekiwania, a wręcz jest obawa, że jak będziesz promował jakiś biznes, to może to jest coś podejrzanego. Tak, to jest bardzo ważny czynnik niestety w naszej mentalności. A jest wiele miejsc na świecie, w którym ze wsparciem państwa możesz zrobić znacznie więcej i inne państwa, zwłaszcza takie jak Francja, robią potężnie. Dużo znam miejsca, w których francuskich dyplomatów jest 20 razy więcej niż polskich. To dwa kolejne przykłady, jeśli pozwolisz. Mianowicie ja podczas swojej kadencji w Stanach Zjednoczonych uznałem, że chciałbym zdobyć koronę high-techów. Odwiedziłem naprawdę właściwie wszystkie najważniejsze firmy wysokich technologii w Stanach Zjednoczonych. Której byś nie wymienił, to ja tam pewnie byłem i spotkałem się zazwyczaj z wiceprezesami
tychże wielkich spółek technologicznych. I problem też polega na tym, że my tracimy czas, dlatego że praca dyplomaty w dużej mierze polega na zasiewaniu pewnych ziaren, które za jakiś czas wzrosną albo i nie. I im mniej będziemy czasu i energii poświęcać właśnie na rozwijanie relacji gospodarczych, tym więcej czasu będziemy tracić. Ja odwiedzałem i Apple'a, i Google'a, i Zoom, i Nvidia, i łącznie z Netflixem czy Airbnb. Wydawałoby się, że no, być może to nie są akurat najważniejsze firmy z punktu widzenia naszych interesów, czy politycznych, czy gospodarczych w Stanach Zjednoczonych, ale proszę mi wierzyć, że spotkanie z Netflixem i rozmowa z kimś, kto podejmuje takie, a nie inne decyzje dotyczące wypuszczenia takiego czy innego serialu, spotkanie z ambasadorem RP, który takiej osobie trochę o współczesnej Polsce opowie, być może nie od razu, być może nie natychmiast, ale być może za 5 czy za 10 lat czymś fajnym nie zaowocuje. No, ale są często takie sytuacje wprost, że w jakimś państwie jest zapotrzebowanie na coś, tak? Jakieś państwa, zwłaszcza nie te najsilniejsze, mają rozmaite potrzeby. Jak się ich zapyta, to się dowie, że mają Tylko taką trzeba zapytać. potrzebę. Kurde, trzeba Trzeba zapytać. zapytać, trzeba porozmawiać. A potem trzeba przekazać tę wiedzę do kraju i powiedzieć firmom polskim, prywatnym, a niekoniecznie prywatnym, ale też prywatnym, przede wszystkim prywatnym, będziemy wspierać prywatnym, będziemy powiedzieć, słuchajcie, tam jest taki interes do zrobienia. Jak te firmy wzrosną, to polskie państwo będzie miało większe przychody z podatków. Spotkałem się kiedyś, przechodząc teraz do dyplomacji kulturalnej czy publicznej. Miałem okazję spotkać się kiedyś podczas jakiejś tam konferencji w północnej Karolinie z kolei z panią konsul honorową Francji. I rozmawialiśmy właśnie między innymi o dyplomacji i ona wspomniała o takiej instytucji, która nazywa się Alliance Française i jest odpowiednikiem tak naprawdę niemieckiego Instytutu Goethego czy British Council, a w naszym przypadku Instytutu Adama Mickiewicza. Oczywiście biorąc poprawkę na skalę funkcjonowania. I zapytałem ją, ile oddziałów Alliance Française ma w Stanach Zjednoczonych. Otóż ma ich 108. 108? Tak. A ile jest oddziałów Ponad Instytutu Mickiewicza? Chyba jeden tak naprawdę. Czyli państwo francuskie ma 108 108 razy więcej oddziałów swojego instytutu Ponad niż polskie. dwa ośrodki, 2 oddziały na stan. I teraz zobacz, bo my naprawdę nie mamy... bo wiedziałem, że ta różnica jest duża, ale nie wiedziałem, że aż taka. Nie zdawałem sobie sprawy, że aż taka. Pytałem czasami w różnych miejscach o liczby dyplomatów, które są w danych krajach. I te różnice też są wstrząsające. A my dzisiaj nie jesteśmy krajem, który jest 5, 10, 20 czy 108 razy słabszy gospodarczo od Francji. Tak? To jest kwestia priorytetów. Powinniśmy, jak wydajemy dzisiaj 5-4% na bezpieczeństwo i bardzo dobrze, i rząd ma wydawać 5 i bardzo dobrze, i obawiam się, że będziemy być może musieli wydawać więcej, no to tu tak samo powinniśmy wydawać n-krotnie, tam jakiś ułamek procenta wydajemy na dyplomację. Ale to jest kwestia 2 rzeczy, priorytetów i świadomości, że to jest ważne. Myślę, że przede wszystkim nie ma świadomości Jeszcze w polskiej debacie. opowiem tobie i naszym widzom jedną historię, która bardzo, bardzo dobrze pokazuje właśnie, jakim powolnym czasami procesem jest dyplomacja. Otóż kiedyś miałem okazję poznać oraz jakie owoce może przynieść. Miałem okazję kiedyś poznać podczas takiej dużej gali w Waszyngtonie człowieka, który siedział akurat naprzeciwko mnie przy stole podczas kolacji. I był to Charles Rifkin. Nazwisko, które ani tobie pewnie, ani większości naszych widzów nic nie mówi. To jest szef Motion Picture Association, czyli takiej organizacji, która skupia pod sobą 5 największych, jeśli dobrze pamiętam, 5 największych studiów filmowych w Stanach Zjednoczonych. Więc osoba dosyć, że tak powiem, ważna, jeśli chodzi o przemysł filmowy amerykański, a tym samym niezwykle ważna, jeśli w ogóle chodzi o gospodarkę amerykańską, no bo wiemy, jaką rolę przemysł filmowy w tejże gospodarce odgrywa. Oczywiście zaczęliśmy rozmawiać o tym i owym. Okazało się, że to jest człowiek, który był kiedyś ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Paryżu.
Zdradził mi, że jego przyjaciółką jest Jodie Foster, aktorka znana m.in. z Milczenia owiec, ale wielu innych filmów, która zresztą we Francji się wychowała, mówi biegle po francusku, więc ja oczywiście natychmiast powiedziałem, że Jodie Foster jest jedną z moich ulubionych aktorek i bardzo miła konwersacja. Wymieniliśmy się wizytówkami, po czym ja padłem na potem, że być może tego Charlesa Rifkina warto zaprosić na przykład na kolację do rezydencji ambasadora RP w Waszyngtonie, więc zorganizowaliśmy taką kolację, wysyłaliśmy zaproszenie, czekaliśmy trochę na odpowiedź, ale najwyraźniej tak bardzo podobała mu się rozmowa z ambasadorem, że to zaproszenie przyjął. I zaprosiliśmy i Charlesa Rifkina, i grupę ambasadorów innych państw, jeszcze paru dziennikarzy na spotkanie i ustaliliśmy, że będziemy rozmawiać właśnie o przyszłości przemysłu filmowego w kontekście sztucznej inteligencji i rywalizacji między tradycyjnym kinem a platformami streamingowymi i tak dalej. I to była absolutnie fascynująca 3-godzinna rozmowa w rezydencji w Waszyngtonie z Charlesem Rifkinem, z którym potem i jego najbliższymi współpracownikami ludzie z ambasady naszej, moi współpracownicy, utrzymywali kontakt, który zaowocował tym, że wkrótce odbędzie się pokaz filmu Real Pain, który jest chyba już w kinach. Ponoć bardzo dobry film, między innymi o Polsce właśnie, w kinie należącym do Motion Picture Association w Waszyngtonie, jednym z najbardziej prestiżowych miejsc, jeśli chodzi w ogóle o przemysł filmowy amerykański. Zostanie pokazany polski film we współpracy z ambasadorem RP w Waszyngtonie. Więc od naprawdę de facto przypadkowego spotkania z człowiekiem, z szefem Motion Picture Association podczas kolacji i miłej, chociaż krótkiej rozmowy, doszliśmy do jakiejś konkretnej inicjatywy, która pozwoli na bardzo fajną, mówiąc kolokwialnie, promocję polskiego kina w Stanach Zjednoczonych. I o to czasami w dyplomacji, nawet nie czasami, najczęściej o to właśnie w dyplomacji chodzi. To są czasami 5-minutowe rozmowy. To jest czasami jakiś dowcip, jakieś odniesienie kulturowe właśnie, językowe, dzięki któremu jesteśmy w stanie ująć serce i umysł naszego rozmówcy. Jeżeli ten rozmówca jest ważny w kontekście naszych relacji, czy to ze Stanami Zjednoczonymi, czy z Izraelem, no to idziemy do przodu. I na tym powinna polegać rola dyplomaty, między innymi oczywiście. A jak to jest, kiedy rozmawiasz w takich firmach dużych? Jaki jest taki efekt taki? Znaczy, bo rozumiem, że czasami jest wprost, a czasami jest nie wprost, tak? Jak one, co zwykle robią dyplomaci, spotykając się z takimi dużymi firmami? Bo często słyszę legendy o tym, co robią amerykańscy dyplomaci, na przykład w Polsce, tak? Kiedy przychodzą z listą konkretnych żądań, podczas każdego spotkania z kimkolwiek z rządu się nie spotkają, a ambasador Stanów Zjednoczonych to w Polsce to jest prawie królem, wyciąga listę i mówi to i tamto, panie ministrze. To jest też problem z polską dyplomacją, że my czasami jesteśmy zbyt mało asertywni, zbyt mało konkretni w tym, czego oczekujemy od naszych partnerów. Jeśli chodzi o kontakty biznesowe i rozmowy z dużymi firmami, to rzeczywiście czasami chodzi o konkretne inwestycje, o konkretne kwoty, o konkretne propozycje. Gdy rozmowa jest zupełnie inna. A czasami chodzi o to, żeby ludzie z tej czy innej firmy mieli w ogóle pojęcie o tym, że Polska istnieje, że jest w takim, a nie innym miejscu na mapie, że jest bardzo atrakcyjnym krajem. Ja na przykład bardzo często używałem jednego argumentu spośród wielu innych oczywiście, ale ten starałem się, żeby był jak najbardziej widoczny i wybijałem ten argument w rozmowach. Mianowicie, że od 30 lat Polska rośnie nieustająco, nasza gospodarka. I to robiło zawsze ogromne wrażenie na wszystkich moich rozmówcach, czy to byli politycy, ekonomiści, biznesmeni. I uważałem, że nie wnikałem w szczegóły, kto jakie reformy wprowadził w Polsce, kto obniżał, a kto podwyższał podatki, bo to naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, że Polska jest krajem, który cały czas rośnie i jest przyjaznym dla przedsiębiorców zagranicznych, nie tylko amerykańskich. Czasami Nvidia, znana wszystkim producent mikroprocesorów, firma, która też urosła między innymi dzięki ekspansji sztucznej inteligencji w ostatnim czasie. Ja miałem okazję odwiedzić siedzibę NVIDII
w Kalifornii i to były bardzo dobre rozmowy, ale nie o konkretnych inwestycjach, tylko właśnie o Polsce. I czasami proszę mi wierzyć, że to musiałem roztaczać, przytaczać różne anegdoty historyczne, żeby coś im w tych głowach zostało. Przykład bardzo konkretny, jeszcze jeden, jeśli pozwolisz. Kiedy mówimy też między innymi o relacjach gospodarczych, ale nie tylko. Odbywają się co roku w Waszyngtonie tak zwane Dni Otwarte Ambasad. Impreza, w której uczestniczą wszystkie ambasady unijne. Polega to na tym, że ambasady się otwierają właśnie i witają gości, wpuszczają do tych ambasad zwykłych ludzi z ulicy. Można przyjść, wejść do ambasady, obejrzeć, jak ta ambasada Polski, Danii czy Włoch wygląda od środka, kto tam pracuje. Można, w przypadku akurat naszej ambasady, są piękne wnętrze, oczywiście stary dom, stary budynek z kolekcją obrazów, więc można oczywiście ileś tam anegdot tym gościom naszym opowiedzieć. I każda taka impreza w każdej ambasadzie ma jakiś tam charakter tematyczny też. I w tym roku w polskiej ambasadzie Maria Skłodowska-Curie. Ale nie Maria Skłodowska-Curie na planszy. Odwiedziła was? I na planszy, tam mieliśmy się seans spirytystyczny, ja żartuję oczywiście. Nie na planszy, ale wymyśliliśmy sobie, że w porozumieniu z, jeśli dobrze pamiętam, Uniwersytetem Warszawskim sprowadziliśmy do Waszyngtonu dwie panie doktorantki, które przeprowadzały eksperymenty, oczywiście bezpieczne takie, żeby nam ta siedziba ambasady nie wyleciała w powietrze, ale eksperymenty chemiczne, ubrane w stroje z epoki. Więc jak się domyślasz, wiele z tych osób, które przyszło do naszej ambasady tego dnia, przychodziło z rodzinami, takimi dziećmi, nastolatkami albo nawet jeszcze młodszymi. Dla nich to była ogromna atrakcja. Tego typu właśnie bezpieczne, ale jednak eksperymenty chemiczne w laboratorium de facto umieszczonym w ambasadzie. Mało tego, zorganizowaliśmy pokaz mody. Pewna polska projektantka w porozumieniu z nami także uszyła kilkanaście strojów z epoki, fantastycznych zresztą. Zresztą na Twitterze można, jeżeli ktoś będzie chciał znaleźć zdjęcia i filmy z tej imprezy. I pracownicy ambasady, dziewczyny ze staffu placówki w RP, przebrały się w te stroje i co godzinę był fashion show, pokaz strojów z epoki. No to domyślacie się też, jak bardzo było to atrakcyjne, jak dobrze odebrane. Do czego zmierzam? Że poprzez taką choćby postać, jeżeli umiemy, jeżeli wiemy i znajdziemy sposób na to, jak o Marii Skłodowskiej-Curie w atrakcyjny sposób opowiedzieć, to potem możemy przejść do współczesnej Polski, potem możemy przejść do tego, jak bardzo Polska jest krajem nowoczesnym. Dlaczego? Dlatego, że są firmy, które naprawdę nie mają się czego wstydzić, jeśli chodzi o najnowsze technologie. A dlaczego? A dlatego, że mamy taką tradycję. Zobaczcie, Nobel z chemii, Nobel z fizyki. Skądś to wynika? To jest niezwykle ważne, dlatego też w zasadzie powinienem się tym pochwalić. Zresztą uczestniczyliśmy razem w tym balu, Instytut Wolności. Wiecie państwo, prowadzę taką instytucję. Przyznajemy nagrodę. W zeszłym roku Nagrodę Obywatela Wolności dostał Eksen Mateusz Wodziński, ciągle, nie wiem dlaczego ciągle go mylę, chociaż znamy się tak dobrze, który zawoził samochody na Ukrainę. Już prawie 280 już ich zawiózł. Wyobraź sobie, 280 samochodów. Facet zebrał kasę, kupił te samochody, remontuje i samodzielnie z kierowcami dowozi. Jak państwo. Bo wiele państw takiej pomocy nie zorganizowało jak ten Mateusz. Ale w tym roku przyznaliśmy nagrodę właśnie Rafałowi Modrzewskiemu, 32-letni chłopak, który ma firmę, która już jest chyba warta z $1 miliard i rośnie cały czas. Jej satelity latają i właśnie na tym balu wolności przyznaliśmy mu nagrodę, było wspaniale. Ale też myślałem o tym, kurczę, dlaczego polskie państwo takich ludzi, takich firm nie promuje, nie obwozi? Dlaczego polscy ministrowie, prezydenci nie przychodzą do nich i nie mówią, dobra, co możemy zrobić? Oczywiście my jesteśmy bardzo krytyczni tutaj, ale to nie jest też tak, że państwo polskie nie robi nic i nie ma polityków, którzy tego nie rozumieją. Są tacy politycy oczywiście, tylko ale jako machina nie ma takiej machiny, która i nie jest tak, że jak rozumiem, ambasadorowie są rozliczani z tego, ile razy zrobili, nie wiem, działania na rzecz polskich firm i tak dalej, i tak dalej. I nie ma odzewu, nie ma całej takiej machiny, że jak tu się wysyła informacje, to po prostu w Polsce się natychmiast uruchamia machina, która
powoduje, że firmy z tej branży, czy instytucje z tej branży się zgłaszają, są promowane i są spotykane potem z tymi zainteresowanymi ludźmi w danym kraju na całym świecie. A dzisiaj już nas stać na to. Nie? Bo my takie mamy, ja mam wrażenie, że MSZ jest taki sprzed 20-30 lat. Naprawdę nas na to stać. Być może rzeczywiście ta mentalność powinna zostać trochę odświeżona. Opowiadając o trochę szerszym kontekście, to rzeczywiście powinniśmy zmienić w ogóle sposób narracji, sposób opowiadania o dzisiejszej Polsce. Oczywiście... A to też powiedzmy było za poprzedniego rządu, to żołnierze wyklęci byli przede wszystkim, tak, a nie... Nie wiem, czy przede wszystkim oczywiście... Ale było tej narracji historycznej, która jest ważna oczywiście też. Tak jest. Ale ona nie załatwia wszystkiego. Nie załatwia wszystkiego i to jest zawsze kwestia proporcji. I kwestia tego, jak odczuwamy, w jaki sposób Polska jest dzisiaj postrzegana przez naszych partnerów we Francji, w Ameryce, w Brazylii, gdziekolwiek. Znaczy, jakie jest pierwsze skojarzenie przeciętnego obywatela innego państwa z Polską? I powinniśmy sobie założyć, że nie jutro i nie pojutrze i nie za tydzień, ale za 5, 10, 20 lat zakładamy sobie, że pierwszym skojarzeniem z Polską będą choćby mikrosatelity, tak? Albo jakieś wysokie technologie, albo jakaś znana gwiazda, celebryta czy celebrytka, nie wiem, w tej czy innej dziedzinie, w tej czy innej dyscyplinie sportowej. Ja na przykład to jest też, jest sztuką wyczucie, w jaki sposób promować Polskę w sposób niekonwencjonalny, używając do tego niekonwencjonalnych narzędzi. Ja na przykład w Izraelu oczywiście bardzo często opowiadałem o Robercie Lewandowskim, no bo piłka nożna jest obok koszykówki najpopularniejszym sportem w Izraelu, więc większość moich rozmówców Roberta Lewandowskiego w mniejszym czy większym stopniu rozpoznawała. W Stanach Zjednoczonych, jak się domyślasz, Robert Lewandowski już taki popularny i rozpoznawalny nie jest. Dużo mniej niż Iga Świątek na przykład. Więc tam, kiedy musiałem komuś opowiedzieć o tym, kto jest największą polską gwiazdą sportu, to zaczynałem od Igi Świątek, a nie od Roberta Lewandowskiego. Więc trzeba też zrozumieć, to jest oczywiście banał, że piłka nożna nie jest popularna w Stanach Zjednoczonych. Natomiast trzeba też zrozumieć to tło kulturowe, żeby jakby w umiejętny sposób promować Polskę. A tej wiedzy, bo wiedzy na temat tego, że Polska tak się rozwinęła, na świecie nie ma. Czy w wielu miejscach ludzie nie mają o tym bladego pojęcia. Jak ja rozmawiam z Niemcami, a akurat z Niemcami dużo rozmawiam przy różnych okazjach, to mimo, że oni są też beneficjentami tej współpracy, jak ich pytam, czy wiedzą, jaka jest wymiana handlowa między, i to nie mówię o przeciętnym człowieku, przeciętny człowiek nie wie takich rzeczy, z politykami czy z ekspertami na temat tego, jaka jest wymiana handlowa między Polską i Niemcami i mówię, jaka ona jest, to oni mówią, niesamowite, wiesz, że nie wiedziałem tego. Niemcy, nasi sąsiedzi, nie wiedzą, jak wygląda Polska, wielu z nich, a co dopiero ludzie gdzieś w Ameryce Południowej, to mogę powiedzieć, nie będę opowiadał o tym, jakby o doświadczeniach mojej żony, bo nie jest mi zręcznie, ale mogę powiedzieć o tym, że też mi opowiadała, w jaki sposób ona opowiadała o polskiej gospodarce tam i z jakim to się odzewem spotykało. Niesamowitym. W wielu miejscach oni nie mieli pojęcia o tym. No, niestety dwa bieguny w Polsce wśród polityków, ale też często wśród dziennikarzy, ekspertów. Albo jesteśmy pępkiem świata, mówię o Polsce, albo jesteśmy pępkiem świata, albo jesteśmy, już nie powiem czym, świata. I brakuje tego środka, znaczy brakuje pewnej racjonalności i pragmatyzmu w opowiadaniu o Polsce. Bo oczywiście nie jesteśmy pępkiem świata, mimo tego, że jak już wspominaliśmy już kilka razy, rośniemy i jesteśmy krajem coraz zamożniejszym, coraz ważniejszym, coraz bardziej wpływowym na arenie międzynarodowej, ale wciąż jeszcze pępkiem świata nie jesteśmy i nie powinno nam się wydawać, że wszyscy wszystko o Polsce wiedzą. Tak. A czasami jest właśnie tak, że ja machnę ręką, bo przecież wiadomo, że Polska rośnie, wiadomo, jaki jest wzrost gospodarczy, wiadomo, jak niskie jest bezrobocie i tak dalej. No nie wiadomo. Nie wiadomo i naprawdę trzeba za przeproszeniem tym ludziom, tym Amerykanom, Francuzom, Niemcom i Brazylijczykom cały czas, codziennie to tłuc do głowy. Tak jak my nie wiemy, co dzieje się w Brazylii, nie wiemy, co dzieje się w Nebrasce, nie wiemy, co dzieje się w Meksyku, w Egipcie czy gdziekolwiek indziej. Już nie tylko jeśli chodzi o geopolitykę, ale właśnie o gospodarkę. Tak? Nie dlatego, że jesteśmy ignorantami, tylko po prostu ten świat tak jest ułożony. Żaden kraj nie jest pępkiem świata, może oprócz Ameryki właśnie, ale to jest bardzo ciężka praca i myślę, że powtórzę raz jeszcze, po raz 5,
jest zbyt mała świadomość tego, jak dużo pracy nas czeka, jak dużo pracy powinniśmy wykonać, żeby naprawdę, proszę mi uwierzyć, że dla wielu Amerykanów, Izraelczyków, Brazylijczyków umiejscowienie Polski na mapie Europy wcale nie byłoby takie łatwe. A od tego przecież potem zależą ich decyzje inwestycyjne, biznesowe, czy o tym, żeby inwestować w Polsce, czy o tym, żeby kupować towary, produkty, czy usługi z danego kraju, bo ten kraj jest porządny, nie? To jest, moim zdaniem, tak niewielka inwestycja. Znaczy, jak na obecny MSZ. I to nie jest obecne o tym rządzie, czy poprzednim, tak? Bo naprawdę, ja mówię o rozwoju Polski, a nie o partiach i będę się cieszył, jeśli ten rząd jakby zainwestuje w dyplomację i zmieni nagle coś. Ale na poziomie MSZ, tylko dokończę, Tak. na poziomie MSZ to jest duży wydatek, bo ten budżet jest taki, jaki jest. Natomiast zwiększenie tego budżetu znaczące z punktu widzenia całego budżetu kraju i tego, co to mogłoby przynieść, gdyby te pieniądze były dobrze wydane, to jest pikuś, to jest inwestycja, która się zwróci wielokrotnie. Jeszcze jeden postulat, być może nieco hermetyczny, ale skoro już rozmawiamy o szczegółach, ja myślę, że rola konsulatów powinna też się zmienić, naszych. Tych konsulatów mamy sporo. W samych Stanach Zjednoczonych mamy konsulaty w Nowym Jorku, w Chicago, w Los Angeles i w Houston. 4. Które oczywiście zajmują się też sprawami gospodarczymi, ale w dużej mierze zajmują się sprawami czysto konsularnymi. W przeciwieństwie właśnie do wielu krajów zachodnich, czy to będą Niemcy, czy Francuzi, czy Włosi, ich konsulaty w Stanach Zjednoczonych przynajmniej, bo oczywiście jak to wygląda w innych krajach, mogę się tylko domyślać, w największej mierze skupiają się na rozwijaniu i na promowaniu ich własnych firm, gospodarki tychże krajów, bo oni już dawno temu zrozumieli, że taka powinna być w największej mierze rola jakby nie tylko ambasady, ale właśnie pozostałych placówek dyplomatycznych, które w danym kraju funkcjonują. Dobra, zostawmy już dyplomację, chociaż o tym moglibyśmy gadać godzinami i to jest bardzo ważne. Na pewno jeszcze będę wracał do tego. Opowiedz o Izraelu, o twoich doświadczeniach z Izraela. Co się najbardziej zaskoczyło, kiedy tam byłeś? Czego się dowiedziałeś, na przykład o Polsce, czego nie wiedziałeś? To były zawsze bardzo trudne rozmowy, jak się domyślasz. Często jestem pytany o to, czy w Izraelu mamy do czynienia z antypolonizmem. I odpowiadam zawsze, że trudno jest zdefiniować antypolonizm tak naprawdę. Jeżeli uznamy, że antypolonizmem jest pewna kumulacja stereotypów, fałszywych, jak to stereotypy, fałszywych, ale takich też radykalnych, ekstremalnych w myśleniu o Polsce, nie tylko tej z czasów II wojny światowej i Holokaustu, ale też tej współczesnej, no to rzeczywiście czasami spotykałem się z takimi postawami i reakcjami niezrozumienia niuansów naszej wspólnej historii. Czy to mnie zaskoczyło? Nie. Znaczy, myślę, że zaskoczyła mnie trochę skala ignorancji. Ja podczas mojego pobytu w Izraelu miałem okazję odwiedzić chyba kilkadziesiąt szkół, jeszcze przed pandemią, gdzie rozmawiałem z ludźmi 16-17-letnimi, często w przeddzień tak zwanych, ja nie cierpię tego słowa, ale chyba nie ma lepszego określenia, tak zwanych wycieczek holokaustowych, czyli przed pandemią zresztą, zanim te wycieczki zostały przerwane, około 40 000 młodych ludzi przyjeżdżało do Polski, zwiedzali kilka obozów koncentracyjnych, czy muzeów na terenie dawnych niemieckich obozów koncentracyjnych i wracali do Izraela z takim przeświadczeniem, że Polska to jest jedno wielkie cmentarzysko. Jeszcze jak pamiętamy dyskusję o tym, czy powinni jeździć do Polski z ochroniarzami uzbrojonymi, czy nie. Mam nadzieję, że to się, kiedy wrócą te wycieczki w ramach tej nowej umowy podpisanej między dwoma rządami, mam nadzieję, że to się zmieni. W każdym razie te moje rozmowy były trudne właśnie z tego powodu, że ci młodzi ludzie, ale też nauczyciele, którzy w tych spotkaniach uczestniczyli, nie do końca rozumieli niuanse wspólnej historii. Opowiem ci też kolejną historię. Mianowicie ja nigdy nie stroniłem od trudnych wątków i trudnych pytań. Mało tego, ja często sam opowiadałem im jeszcze przed sesją pytań i odpowiedzi o polskim przedwojennym antysemityzmie, o pogromach, o getcie ławkowym, o Jedwabnem i o Kielcach.
o 68 roku. Nie miałem z tym najmniejszego problemu. I robiłem to także po to, mówiąc zupełnie cynicznie, żeby budować swoją wiarygodność jako ambasadora Polski w Izraelu. Ponieważ miałem takie odczucie podczas wielu z tych spotkań, że budziłem pewne zdziwienie. Jako przedstawiciel jednak rządu konserwatywnego, prawicowego, a nawet uznawanego przez niektórych z moich rozmówców za ultraprawicowy. I oto nagle przyjeżdża facet, który jest ambasadorem tego kraju i przedstawicielem tak naprawdę tego rządu i opowiada im takie rzeczy. Więc, jak się domyślasz, wzbudzałem tym ich zainteresowanie. Dzięki czemu to zainteresowanie udawało mi się podtrzymać do końca takiego spotkania czy takiej rozmowy. I w momencie, kiedy przechodziłem do Jana Karskiego, do rotmistrza Pileckiego, do Ireny Sendler, do Sprawiedliwych wśród Narodów Świata i do rozdziału, w którym zacząłem im opowiadać, wchodząc naprawdę w głębokie szczegóły o tym, jak wyglądało prawo na przykład pod okupacją niemiecką, uwierz mi, że mało kto, jeśli w ogóle, wiedział o tym, że obowiązywała kara śmierci za pomoc Żydom w okupowanej Polsce. Niektórzy byli zdziwieni, kiedy takie rzeczy im opowiadałem. Naprawdę. Po czym na końcu, teraz będzie troszkę dłuższy fragment, zawsze była puenta. Puentą była opowieść o masakrze dokonanej przez wojska niemieckie w Polsce w roku, jeśli dobrze pamiętam, 1942, w dwóch wioskach, Stary Ciepielów i Rekówka. Mało znana historia, także w Polsce. 4 polskie rodziny. To jest opowieść, którą opowiadam właśnie tym moim żydowskim, izraelskim słuchaczom. 4 polskie rodziny ukrywały Żydów w tych 2 wioskach. No, 2 wioski i 4 rodziny, no bo przerzucano ich z jednej stodoły do drugiej, z jednej piwnicy do kolejnej. Tak to przecież w tamtych czasach wyglądało. Pewnego dnia pojawił się oddział Wehrmachtu w jednej z tych wiosek. No, ktoś doniósł. No, niewykluczone, że jeden z polskich sąsiadów niestety. Zgromadzono wszystkich członków tych 4 rodzin. W sumie 31 osób. Łącznie z dziećmi najmłodsze miało 1,5 roku. Podpalono domy tychże polskich rodzin. Do płomieni wrzucano te dzieci. Wymordowano wszystkich członków rodzin ukrywających Żydów. Opowiadam to i zadaję na końcu pytanie. Zgadnijcie, moi drodzy, ilu Żydów ukrywały te 4 polskie rodziny w tych 2 polskich wioskach? 2. Mówię im, zobaczcie, 31 polskich ofiar, Polaków, którzy usiłowali uratować życie 2 Żydów. I mówię im tak. Nie było oczywiście wtedy internetu, ale w ciągu 24 godzin prawdopodobnie wszyscy mieszkańcy tych wiosek i okolicznych doskonale wiedzieli, co się wydarzyło w Starym Ciepielowie i w Rekówce i dlaczego. I czy myślicie, że kolejni Żydzi, którzy wychodzili z lasu, prosili o pomoc, błagali o kromkę chleba, pukali w drzwi, czy spotykali się z ludźmi, którzy przyjmowali ich z otwartymi ramionami? Czy raczej zamykali przed nimi drzwi i okiennice swoich domów? Czy raczej myśleli o tym, jak uratować własne rodziny? Czy odpychali ludzi prześladowanych przez Niemców, którzy doskonale wiedzieli, że za chwilę zginą? Niezmiennie, za każdym razem 30-sekundowa cisza. 30-sekundowa cisza. Nawet nie zadawałem im sakramentalnego pytania, jak byście wy się zachowali w takiej sytuacji. Nie, wystarczyła sama opowieść z taką, a nie inną puentą. I to były te niuanse, które dla nich były kompletnie jeszcze wtedy niezrozumiałe i nieznane. Więc znowu, ja nie twierdzę, że to jest najlepszy sposób opowiadania o naszej wspólnej, no bardzo trudnej i skomplikowanej historii. Jeden z sposobów. Ale pokazuje też, na czym polega tak naprawdę praca dyplomaty, jak ważne jest wyczucie właśnie tego typu niuansów. Takich rozmów odbyłem bardzo dużo. Miałem też poczucie, że z wieloma osobami, z którymi rozmawiałem, miały one pewnego rodzaju rozdwojenie jaźni. Bo z jednej strony opowiadały w samych superlatywach o współczesnej Polsce. Mówiły mi, ja jeżdżę do Polski co 3 miesiące, Warszawa, Kraków, Gdańsk, fantastyczne miasta, wspaniali ludzie, cudowny kraj. Ja na to pytam, no dobrze, a opowiedz mi, bo wiem, że pochodzisz z Polski, znaczy twoja rodzina ma polskie korzenie, opowiedz mi, co się stało z twoją rodziną w czasie wojny.
No wiesz, no niestety moich dziadków zabili polscy sąsiedzi siekierami. No, z takimi opowieściami też się spotykałem. I jak się domyślasz, no nie bardzo wiedziałem, jak odpowiedzieć, jak kontynuować taką rozmowę. No i z takimi ludźmi się spotykałem, z takimi poglądami, takimi postawami musiałem się konfrontować. Często nie czarno-białymi właśnie. Politycznie, dyplomatycznie, intelektualnie ogromne wyzwanie. A bo to jest w ogóle ogromne wyzwanie, nasza wspólna historia i sposób, w jaki mamy rozmawiać z tymi ludźmi, którzy mają właśnie tego typu wspomnienia, bo nawet jeśli one są przerysowane, jeśli oni nie rozumieją kontekstu, to taka pamięć jest w tych rodzinach, Zupełnie prawda? inne rozmowy prowadziłem z ludźmi, których rodziny nie przeżyły, znaczy inaczej, których rodziny na przykład wyemigrowały do Palestyny ówczesnej w latach 30., czyli przed II wojną światową i przed Holokaustem, z Niemiec, z Rumunii, z Francji, skądkolwiek. Ponieważ nie mają tych doświadczeń. Ja często opowiadam anegdotę o jednym z moich przyjaciół, który zresztą pracował w MSZ-cie izraelskim, który mi opowiadał, że to jest właśnie przypadek takiej rodziny, jeśli dobrze pamiętam, gdzieś z Bałkanów wyemigrowała właśnie jeszcze przed Holokaustem i mówił mi, że on po 1948 roku, kiedy Izrael stał się państwem niepodległym, on chodził do szkoły wtedy i mówi, że za każdym razem, kiedy wracał ze szkoły, to wracał do domu w towarzystwie wianuszka swoich kolegów i koleżanek z klasy, którzy szli do niego do domu, bo wielką atrakcją było dla nich to, że Yuval, bo tak ma na imię ten mój przyjaciel, miał dziadków. Ponieważ w tej klasie, w której on był w tej szkole, nikt nie miał dziadków. Z wiadomych względów. On jako jedyny. Tylko dlatego, że jego rodzina wyemigrowała do Palestyny przed Holokaustem. Więc człowiek się zderza z takimi opowieściami zupełnie nieoczywistymi, których mógł się domyślać, ale kiedy je słyszysz z ust człowieka, który osobiście czegoś takiego doświadczył, no to zupełnie ci zmienia perspektywę tego, czym jest współczesny Izrael, jakie są ich doświadczenia historyczne, jaka jest ich mentalność i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Porozmawiajmy o Ameryce, ponieważ mamy jeszcze 15 minut, bo wiem, że musisz kończyć. Znaczy o tym czasie musisz wyjść. O współczesnej Ameryce. Po pierwsze, czy postrzeganie, jaki jest dzisiaj obraz Polski wśród, powiedzmy, elit amerykańskich, bo nie, przeciętny człowiek, znaczy szanuję przeciętnych ludzi, ale nie mają wpływu na relacje nasze. Bardzo dobre, mówię to niestety z mieszanymi uczuciami, za chwilę wyjaśnię dlaczego. Mianowicie ten obraz i wizerunek Polski bardzo się poprawił po wybuchu wojny w Ukrainie i po tym, jak zareagowaliśmy jako społeczeństwo, jako władze i na poziomie państwowym, i na poziomie lokalnym. Ten wybuch, że tak powiem, solidarności, empatii, to nie tylko ilu uchodźców przyjęliśmy, ale w jaki sposób, to robiło ogromne wrażenie od początku na Amerykanach. Ja zresztą miałem okazję też o tym wielokrotnie mówić, mniej czy bardziej publicznie, w wywiadach telewizyjnych. Zresztą mało tego, kiedy zorientowałem się, że to jest temat, który najbardziej Amerykanów interesuje, to na tym się właśnie skupiałem. I bardzo często i gęsto opowiadałem właśnie o naszej reakcji i o tym, jak Polska się zachowała i jakie kroki podjęła w kontekście kryzysu uchodźczego w tamtym czasie. No, stacje, wystarczy spojrzeć na to, ilu reporterów stacje telewizyjne amerykańskie w tych pierwszych tygodniach czy miesiącach wojny wysłały do Polski właśnie. Więc oni mieli relacje na bieżąco i z pierwszej ręki z tego, co się dzieje, czy to na granicy polsko-ukraińskiej, czy w Jesiące, na lotnisku i tak dalej. Tym samym 99% relacji to były relacje bardzo pozytywne. Więc natychmiast jakby poziom sympatii też dla Polski gwałtownie wzrósł. A czy za tym idzie też świadomość na przykład rozwoju gospodarczego Polski, że to już jest taki poważny partner? No tak, no bo każdy, kto zaczął, znaczy nie każdy, ale część tych ludzi, do których docierały te informacje, którzy obejrzeli sobie jakiś program CNN-u czy Fox News na temat tego, co się w Polsce w tym czasie działo, to część tych ludzi zapewne chciała sobie pogłębić wiedzę na temat naszego kraju i pewnie ta wiedza też w ten niebezpośredni sposób do nich docierała, ale potem ja naprawdę czasami byłem zaembarsowany niektórymi sytuacjami, kiedy pojawialiśmy się, ja z żoną, czy sam na właśnie różnych galach, przyjęciach i podchodzili do mnie ludzie, których nie znałem.
tylko dlatego, że widzieli, że mam znaczek, czy tam flagę polską, czy polsko-amerykańską wpiętą w klapę marynarki, podchodzili i mi szczerze naprawdę gratulowali, to znaczy na moje ręce składali podziękowania dla Polski, dla Polaków za to, co robimy dla Ukrainy. Jak mówię, na początku to było oczywiście bardzo miłe, potem już trochę czułem się zażenowany, kiedy to działo się notorycznie, nawet 6 miesięcy czy rok po wybuchu wojny, ale oczywiście zawsze jakoś tam w pogawędkę się wdawałem i zawsze wykorzystywałem okazję, żeby trochę więcej o Polsce opowiedzieć. Jak mówię, ludziom, którzy często nigdy w Polsce nie byli i niewiele o Polsce wiedzieli, ale właśnie sam fakt, że nagle zostali, to nie złe słowo, ale zbombardowani informacjami z Polski w tym czasie, no, pewnej ciekawości nabierali. Na ile zmiana polityczna w Stanach Zjednoczonych będzie miała wpływ na nasze relacje ze Stanami, i na nasze bezpieczeństwo. No bo kiedy, nie wiemy oczywiście, jak będzie wyglądać ostatecznie, znaczy te domniemane negocjacje, kiedy się zaczną i tak dalej, ale kiedy dzisiaj, a rozmawiamy w poniedziałek, kiedy wczoraj pojawiły się informacje o tym, że administracja Joe Bidena wydała zgodę na to, żeby Ukraińcy mogli strzelać rakietami dalekiego zasięgu za granicę, a potem okazuje się tylko w rejonie kurskim chyba tylko. No bo taki jest zasięg tych rakiet. Więc... Ale można w innym kierunku też strzelać. Ale pojawiły się natychmiast głosy, że to Elon Musk napisał na Twitterze, co oczywiście można powiedzieć, kim jest Elon Musk, no ale on dzisiaj, wiem, ma bardzo duży wpływ na Trumpa. I pytanie, zmierzam do tego, na ile twoim zdaniem takie osobiste, emocjonalne podejście, który Elon napisał dzisiaj, że tam skomentował tę decyzję o administracji Bidena. Ktoś napisał, że liberałowie to zawsze prą do wojny, na co napisał Elon Musk, to prawda. Nie? Znaczy w sensie takim bardzo, bardzo krytycznie. Wcześniej, poprzedniego dnia też kpił Zełenskiego. Na ile twoim zdaniem taki człowiek, a widać go codziennie koło Trumpa, ma wpływ, a na ile ten deep state i mechanizmy, i eksperci, i rozumienie procesów związanych z bezpieczeństwem będzie miało znaczenie? Po pierwsze, oczywiście moglibyśmy godzinami rozmawiać, pokazując trochę tło tego sporu odwiecznego między izolacjonistami a ludźmi, którzy trochę inaczej pojmują amerykańską politykę zagraniczną jako trochę bardziej aktywną, mówiąc bardzo ogólnie. Ale skupiając się na Elonie Musku i jego roli, po pierwsze myślę, że inaczej, zacznę od tego, że czeka nas trochę parę tygodni chaosu, myślę, też takiego narracyjnego. Dlatego, że kilka nominacji rzeczywiście było kontrowersyjnych. Ludzi, którzy w przeszłości zasłynęli wypowiedziami, które niemalże były tożsame z propagandą kremlowską. Tulsi Gabbard między innymi, czyli nowa szefowa całego wywiadu amerykańskiego. Kandydatka na szefową. Kandydatka, tak. Bo może Senat być może nie nominowana przez Trumpa. Pete Hegseth, który miał być nowym sekretarzem obrony, o którym nawet sam Waszyngton niewiele wiedział do niedawna. Fajne tatuaże. Niewątpliwie. I mówię o chaosie, dlatego że będziemy sobie zadawać teraz pytanie, czy te wypowiedzi z przeszłości mają się jakoś do tego, jak ci politycy po zatwierdzeniu przez Senat będą funkcjonować już na swoich stanowiskach. Czy na przykład Tulsi Gabbard będzie wciąż utrzymywała, że to Ukraina czy cały Zachód sprowokował Rosję do wojny i że rzeczywiście na Ukrainie czy w Ukrainie są laboratoria broni biologicznej, tak jak mówiła i pisała jeszcze kilka miesięcy temu, czy jednak w momencie, kiedy zostanie odpowiednio zbriefowana, kiedy zacznie dostawać informacje niejawne, czy jednak te jej wypowiedzi, jej działania nie będą trochę inne. I to dotyczy oczywiście każdego kandydata, mniej czy bardziej kontrowersyjnego. Ale na końcu decyzję jest w Stanach Zjednoczonych podejmuje prezydent. A prezydent może chcieć powiedzieć, zakończcie mi tą wojnę za miesiąc, bo go to najbardziej interesuje, żeby móc pokazać światu, że jest skuteczny. A detale załatwcie to. Nawet zważywszy na nietuzinkowy charakter Donalda Trumpa,
to jednak ważne jest to, co będą mu podpowiadać doradcy bliżsi czy dalsi. I dlatego przechodząc płynnie do Ilona No Muska, właśnie. no to jest jednak sytuacja dosyć kuriozalna, szczególnie biorąc pod uwagę, jak do tej pory przez ponad 200 lat funkcjonuje demokracja amerykańska, że najbogatszy człowiek świata, który no jednak jest biznesmenem przede wszystkim, nagle okazuje się najbliższym doradcą prezydenta Trumpa w roli nie do końca sformalizowanej, bo ma niby zostać wspólnie z Vivekiem Ramaswamym szefem nowego Departamentu do Spraw Efektywności Biurokracji. To by mogliby miało znaczyć? wziąć od nas. U nas kiedyś taka Wszyscy, powstała tak. komisja do spraw debiurokratyzacji i tam zatrudnili dużo ludzi. I to jest jego rola. Ten departament pewnie nie powstanie, bo to wymagałoby sporych zmian prawnych, ale powstanie pewnie jakiś raport dotyczący amerykańskiej biurokracji, ale jakby Elon Musk nie zajmuje się tylko biurokracją i gospodarką. To jest człowiek, który no, jednak ma podpisane miliardowe kontrakty z Pentagonem między innymi, jako właściciel firmy SpaceX. I pytanie brzmi, na ile jego rola jest rolą rzeczywiście tylko i wyłącznie nieformalnego, niezależnego doradcy, czy jednak człowieka, który po prostu dba o własne interesy i dzięki temu, że będzie miał dostęp, już ma dostęp do ucha prezydenta, te interesy będą mu się rozwijać trochę lepiej, a nie gorzej. Więc mówiąc wprost, no tutaj chyba doszło do bardzo poważnego konfliktu interesów. Zobaczymy, jak z tego sam Trump wybrnie. Jak wiadomo, on ma tendencję do tego, żeby szybko wyrzucać ze swojego otoczenia ludzi, z którymi się nie do końca po jakimś czasie zgadza. Jeśli dobrze pamiętam, samych sekretarzy obrony w poprzedniej jego administracji było 5. Tam bardzo krótki był czas, w którym poszczególni sekretarze w poszczególnych departamentach sprawowali swoje funkcje, no bo prezydent Trump bardzo, że tak powiem, Wymieniał ministrów jak podobnie rękawiczki. jak poprzedni rząd, zwłaszcza szefów spółek Skarbu Państwa. Pisał o tym na Twitterze. Więc może się okazać, że Elon Musk za chwilę już nie będzie najbliższym przyjacielem, najbliższym doradcą prezydenta Trumpa, ale rzeczywiście, mówiąc już zupełnie poważnie, ta jego rola jest no, dość dziwna. No, to jest niepokojące, bo z jednej strony pewnie wszyscy jesteśmy zafascynowani Elonem Muskiem, tym, czego on dokonał, tym, co on zbudował. Mówią, że to, on się wcale nie zna, on tylko sprytny jest, bo widzi, że gdzie są jacyś sprytni ludzie, to on ich tam pakuje dużo pieniędzy i to idzie w górę. No, ale jednak to on to zrobił, tak? To on zbudował SpaceX, to on zbudował Tesla. Nie no, niewątpliwie jest bardzo zdolnym i pewnie przejdzie do biznesmenem, historii. wizjonerem. Człowiek, który pewnie ma Tak. wielki wpływ na bieg dziejów. Tak. I ja to bardzo szanuję. Tego w ogóle i dalej mnie fascynuje. I to, że kupił Twittera, mógł kupić Twittera, tak? No, w tym nie widzę jeszcze niczego niebezpiecznego. Ludzie o poglądach politycznych są właścicielami Ktoś też użył innych mediów. ciekawego porównania, nie pamiętam kto, jeden z komentatorów na Twitterze, że co by się działo, gdyby Kamala Harris wygrała te wybory i nagle pojawiłyby się zdjęcia, informacje, relacje, jak to przy Kamali Harris cały czas przebywa Bill Gates, założyciel Microsoftu. To byłoby wspaniałe, bo No właśnie, Bill Gates jest bardzo mądry. No właśnie pytanie brzmi, jak zareagowałaby ta prawicowa część opinii publicznej na tego A typu prawicowa obrazki. potępiała oczywiście. No właśnie. Bańki amerykańskie działają, myślę, tak jak polskie. Nie? Z jednej strony byłoby ten mainstream liberalny uważałby, że to wspaniale, że taki człowiek jak Bill Gates ma wpływ. No przecież on ma wiedzę ogromną, No tak. prawda? A z drugiej strony prawicowcy konserwatyści by go potępiali. Bo uważam, że to jest fantastyczne. To jest naszym problemem polskim, że my nie wykorzystujemy wiedzy przedsiębiorców i chciałbym, żeby polskie rządy czerpały z wiedzy ludzi, którzy budują realnie polską gospodarkę. Tylko też nie można przesadzić. Tak? I tu jest, no i ten moment, bo nie dokończyłem tej myśli o Tusku, nie o Tusku, tylko o Musku. Tusk-Musk, bardzo podobnie. Tusk-Musk. Jedno zdanie, póki nie zapomnę. Mianowicie Elon Musk, coś co mi przyszło teraz do głowy. Elon Musk trochę pełni rolę takiego oligarchy, No. tylko że w przeciwieństwie do oligarchów rosyjskich, czy ukraińskich, czy On nie nakradł. w paru innych krajach, powiedzmy postsowieckich, Elon Musk
znaczy tamci oligarchowie raczej funkcjonują w cieniu. Wszyscy wiedzą, że mają ogromny wpływ na politykę tych krajów, że czasami sterują prezydentami czy premierami jak kukiełkami, ale jednak pozostają, znaczy nie przybywają w sąsiedztwie czy obok, nie siedzą obok prezydentów i premierów cały czas, tak jak Elon Musk. A tutaj mamy do czynienia z oligarchą, który w ogóle się z tym nie kryje. No i cały czas pisze o tym na Twitterze, Tak. nieustannie komentuje i tak dalej. Ale bo do czego ja zmierzałem? Że nawet ja nie mam nic przeciwko temu, czy uważam, że to może być bardzo pożyteczne, żeby taki prezydent Stanów Zjednoczonych korzystał z wiedzy, doświadczenia takiego Ilona Muska, prawda, i w różnych sprawach gospodarczych. Oczywiście może nie jako decydenta, ale jako jednego z doradców. To byłoby, uważam, absolutnie na miejscu. Natomiast przeraża mnie, że on ma go słuchać w sprawach dotyczących wojny na Ukrainie. On się zna na wojnie na Ukrainie, tak jakby mnie poprosił polski prezydent czy polski premier, że mu doradzał w sprawach tego, jak budować drużynę hokejową. Nie? No, mam jakieś, czy nawet piłki nożnej, jakby to jest lepszy przykład, bo jestem Elon Musk się interesuje wojną, tak ja się interesuję piłką nożną. Jestem kibicem, chodzę nawet na mecze, a teraz powiedział mu, co ma robić, tak? No moje kompetencje w tej sprawie są takie, że jestem za Legią. Tak. Nie powinniśmy pewnie panikować, natomiast te pierwsze nominacje i kandydatury powinny jednak budzić jakiś niepokój. Dobrze, na koniec. Czy uważasz, że prezydentura Trumpa jest dla Polski większą szansą? Czy większą szansą, czy większym zagrożeniem? Obawiałem się tego pytania, ponieważ nie ma na nie dobrej odpowiedzi. Nie jest tajemnicą, że prezydent Trump jest osobą absolutnie nieprzewidywalną. Te kandydatury pokazują jakiś tam kierunek, ale też nie do końca. I naprawdę trudno przewidzieć, czy to będzie prezydentura lepsza dla Polski niż byłaby prezydentura Kamali Harris. Ja byłem też pytany o to, jak będą się układać relacje personalne między prezydentem Trumpem, czy tam jego najbliższymi współpracownikami, a premierem Tuskiem, czy hipotetycznie prezydentem Trzaskowskim, jeżeli wygra przyszłoroczne wybory prezydenckie, czy ministrem Sikorskim, szczególnie po tych wszystkich nieszczęsnych tweetach i komentarzach, które wypłynęły w ostatnim czasie, krytycznych, mówiąc najoględniej, wobec prezydenta Trumpa. Ja uważam, że nie do końca mają rację ci, którzy twierdzą, że te relacje zostaną intencjonalnie schłodzone i będą gorsze niż w przypadku relacji prezydenta Trumpa i prezydenta Dudy na przykład, bo może się okazać, wracając do tej wizji bardzo merkantylnej polityki zagranicznej, do której jest przywiązany prezydent Trump, że może się okazać, że będzie miał tyle interesów do załatwienia w Polsce, że poda rękę i premierowi Tuskowi i przyjmie prezydenta Trzaskowskiego w Białym Domu i uściska się z Radosławem Sikorskim. Wcale nie wykluczam takiego scenariusza. Aczkolwiek oczywiście, i powtórzę to, co mówiłem też wielokrotnie w ostatnich tygodniach, te wszystkie komentarze toksyczne i bardzo zjadliwe w stosunku do prezydenta Trumpa paru polskich polityków raczej nie pomogą w utrzymywaniu dobrych relacji z nową administracją. Zgadzam się. Myślę, że to nie było sensowne, ale z drugiej strony on jest biznesmenem, Tak. Robił już interesy i przyciągał do siebie ludzi, którzy wcześniej pluli na niego na 1000 sposobów. Najlepszym przykładem Vance. jest choćby J.D. Vance czy Marco Rubio, który zostanie sekretarzem stanu. Więc myślę, że też jak położymy na stole, dobra, to kupujemy dokupujemy jeszcze 50 hajmarsików, to Polska stanie się znowu fajna, oby tak było, aczkolwiek jeszcze nie wiadomo, kto zostanie prezydentem polskim. No jeszcze długo nie będzie. Jeszcze nie ma, jeszcze różni kandydaci się nie pojawili i tu mógłbym zadać pytanie, którego nie zadam ci, bo ci oszczędzę. Nikogo nie popieram. Ale nie, tam cię popierasz. Tamto pytanie nie, ale na tamto... Magierowski 25. Na tamto pytanie odpowiedziałem już chyba 10 razy, nawet żartowałem wczoraj, że powinienem sobie wytytułować chyba na czole. Nie startuję w wyborach prezydenckich, aczkolwiek wykorzystam tę okazję i pozdrowię wszystkich tych, którzy mi dobrze życzą i składali mi wyrazy sympatii w tym kontekście, ale muszę ich rozczarować niestety. Ale nie kusicie polityka? Nie tęsknię za polityką.
Nie tęsknię za polityką i nie mam zamiaru do niej wracać w najbliższym czasie. Nie zarzekam się, że nigdy do niej nie wrócę w tej czy innej roli dyplomaty, polityka, posła. Nie mam pojęcia, co się wydarzy za jakby kilka lat. Posła to ci nie życzę. No, sobie też nie. Ale no, naprawdę nie będę tutaj składał jakichś daleko idących obietnic, czy zastrzeżeń, czy zaprzeczeń. Jedno zaprzeczenie na pewno: nie startuję w wyborach prezydenckich. Marku, bardzo ci dziękuję. Ja również. Było mi bardzo miło gościć cię w Układzie Otwartym. Mnie również bardzo serdecznie wszystkich, tu się mam, Tam, tam tak. mam spojrzeć. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję Igorowi za to zaproszenie. Mam nadzieję, że ciekawa rozmowa, chociaż moglibyśmy jeszcze tak z 5, 6, 8 godzin. Moim zdaniem spoczko. Jeszcze pogadamy. Jeszcze się spotkamy. Dziękuję ci bardzo. Miłego dnia. Dziękuję bardzo państwu. Ciekaw jestem waszych komentarzy. Właściwie tu poruszyliśmy tyle tematów, że możecie przestrzeń do komentowania jest bardzo duża. Oglądajcie Układ Otwarty. Wspierajcie na Patronite, jeśli uważacie, że warto. Serdecznie namawiam do tego. Jeszcze raz pozdrawiam patronów. Wszystkich państwa pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Nagraj to w blisko.